Turbo Jolita posiada najwięcej używanych turbosprężarek w Polsce. Prawda czy fałsz? Jesteśmy jedną z największych firm tego typu w Polsce. Jeśli chodzi o regenerację turbin, jedną z większych w Europie na pewno. I jesteśmy w tym dobrzy. Udało nam się wytworzyć pewnego dnia tyle paczek, że dostawczak kuriera po prostu się skończyło mu miejsce. Za granicę Polski idzie tak 2/3 naszej produkcji. Wow, to fajna skala. Wiesz, jak udało nam się uniknąć największej wtopy? Jestem bardzo ciekaw. Przygotowaliśmy sobie specjalny kalkulator, zanim zaczęliśmy sprzedawać, który wyliczał nam cenę sprzedaży tak, żeby tych strat nie było. Przede wszystkim Global rozwiązał nam problem z szybkim wyjściem tych turbosprężarek do klienta, kiedy już je zregenerujemy. 1 dzień szybciej. Sprzedają turbiny i to blisko 2000 miesięcznie do prawie całej Europy. Turbo Jolita to polska firma, która z powodzeniem realizuje swoją sprzedaż elektroniczną za granicami na Amazonie, Kauflandzie, eBayu czy nawet Hoodzie. I to z tak specjalistycznym sprzętem jak turbo sprężarki. Jeśli myślisz o eksporcie, ale uważasz, że Twój produkt jest zbyt specjalistyczny, to ten odcinek jest na pewno dla Ciebie. Przekraczamy granicę z Turbo Jolitą, zapraszamy do obejrzenia. Wojciech Kotlicki, przekraczamy granicę, jesteśmy dzisiaj z Grzegorzem Ogrodnikiem z Turbo Jolity. Cześć Grzegorz! Witaj serdecznie w Turbo Jolicie. Witam Państwa. Opowiedz nam, jak w ogóle się zaczęło, że Turbo Jolita powstała, bo mamy coś tu naprawdę intrygującego. Słuchajcie, Turbo Jolita istnieje od 1999 roku. Zajmujemy się regeneracją turbosprężarek między innymi, o czym Wam za chwilę powiem, a mamy tutaj pierwszą turbinę zregenerowaną właściwie te ćwierć wieku temu, turbina z Volvo. Nasz szef Krzysztof Bitek własnymi rękami ją zregenerował, zawiózł na autogiełdę i tam znalazła pierwszego nabywcę. Uwierzcie, udało nam się ją odzyskać po latach, to nie było łatwe. I wręczyliśmy ją szefowi na ćwierćwiecze firmy. Myślę, że idealny prezent. To teraz może doprecyzujesz, w czym się specjalizujecie, co robicie na co dzień. Cóż, jesteśmy alchemikami. Zajmujemy się przemianą złomu w złoto, czyli regeneracją. Regenerujemy turbosprężarki, regenerujemy wtryskiwacze, regenerujemy DPF-y, pompy wysokiego ciśnienia. To jest ten core naszego biznesu, tym właśnie się specjalizujemy. A równocześnie wychodzimy też do naszych klientów z ofertą nowych części poprzez platformy takie jak Amazon, eBay, Allegro i cokolwiek sobie tam wymarzycie. Dobra, to podrążmy trochę, bo widzę, że nie chcesz się podzielić liczbami, a może po prostu nie chcesz się chwalić. Przychody na poziomie 17-20 milionów rocznie, do tego powyżej 50 pracowników. Czy to się zgadza? Zgadza się. Dobra, to powiedz nam może jeszcze trochę szerzej o tych najbardziej jaskrawych momentach waszego biznesu, ile jesteście już na rynku, jakie to są właśnie liczby i to, co może te sukcesy i może jakieś porażki. Słuchaj, 25 lat to trochę tych jaskrawych momentów było i tych porażek, tych wyzwań również. Chyba niewątpliwie tym wielkim sukcesem jest to, że my te 25 lat istniejemy. Udało nam się zdobyć zaufanie klientów, z którymi współpracujemy od lat. Na pewno wielkim sukcesem jest skala naszej działalności, bo jest to 2000 turbosprężarek miesięcznie w tej chwili, tak zaokrąglając, 700 wtryskiwaczy każdego miesiąca, więc pomnóż to raz 12 miesięcy, to się robią fantastyczne liczby. Jesteśmy jedną z największych firm tego typu w Polsce, jeśli chodzi o regenerację turbin, jedną z większych w Europie na pewno i jesteśmy w tym dobrzy. Okay. Pytałeś o jaskrawe momenty. Rozwijaliśmy się pewnymi skokami, tak? Więc ten moment rozwoju to właśnie ten jaskrawy moment, na przykład zmiana lokalizacji, otwarcie nowego oddziału, tak jak otworzyliśmy oddział w Opolu, mamy oddział w Kwidzynie, wejście na rynek niemiecki, gdzie udało nam się przejąć niemiecką firmę, żeby się otworzyć właśnie na tych klientów indywidualnych i dzięki temu poznać ten niemiecki rynek tak bliżej, żeby być po prostu bliżej naszego odbiorcy. Ostatnio zdobyliśmy certyfikat Bosch Diesel Service, który, no nie było to łatwe, a mamy teraz fajną ofertę właśnie regeneracji wtryskiwaczy, uwiarygodnia nas to przed nowymi klientami. To jest ważna sprawa dla nas. A właśnie doprecyzuj proszę jeszcze, bo być może nasi słuchacze nie wiedzą. Certyfikat Bosch, co on tak naprawdę Wam daje, co wnosi? Przede wszystkim daje nam dostęp do całej wiedzy, jaką ta firma zgromadziła na temat budowy i zasad działania i możliwości regeneracji wtryskiwaczy
pomp wysokiego ciśnienia, bo w tym się specjalizujemy, jeśli chodzi o jako regenerator. Na pewno też pozwala nam to dotrzeć z ofertą do klientów, którzy po prostu współpracują tylko z firmami, które takie certyfikaty posiadają. Bosch jest największym dostawcą wtryskiwaczy na światowym rynku. Jeśli chcesz być w tym dobry, to po prostu współpracujesz z nimi. Okej. To dwa wątki jeszcze dla mnie istotne. Powiedziałeś na początku, jeśli dobrze zapamiętałem, 2000 turbosprężarek miesięcznie, a powiedz jaki to jest parytet, jeżeli chodzi o sprzedaż w Polsce i sprzedaż poza granicami Polski? Zaokrąglę Ci to. Wydaje mi się, że na tę chwilę za granicę Polski jedzie tak 2/3 naszej produkcji. Wow, to fajna skala. Tak, ale dzięki wspomnianym oddziałom i tutaj tej naszej siedzibie we Wrocławiu obsługującej ten rynek dolnośląski, rzeczywiście rozwijamy tę sprzedaż tutaj lokalną. Dobra, to jeszcze wątek ponad 50 pracowników, bo mówiłeś tutaj na backstage'u o pewnych specjalizacjach i to, co Cię zdziwiło na samym początku, jak wszedłeś w ogóle do Turbojolity. Czy możesz do tego wrócić? Pamiętam. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, przed nagraniem. Tak. Ja pamiętam jeden z moich pierwszych dni w Turbojolicie, jak obserwowałem pracę tokarza z ogromnym doświadczeniem, 40 lat, tak, dłużej niż ja w ogóle pracuję zawodowo. I po prostu obserwowałem, jak on przetacza tutaj w takiej aluminiowej obudowie turbiny, zmienia wewnętrzną krzywiznę, w której osadzone jest koło kompresji, tak, żeby roztoczyć je pod większe i robi to bezbłędnie, bo porównając z tą tokarką, ja tak po prostu obserwowałem, jak ten nóż pracuje i wiesz, ale ja lubię takie rzeczy, no jestem inżynierem, mechanikiem. Pamiętasz imię tej osoby? Tak, pan Stefan, serdecznie pozdrawiam, jeśli Panie zobaczy... Stefanie, pozdrawiamy. Tak, jeśli zobaczy ten film, dzięki serdeczne za te wszystkie rady przy tokarce. Super. Słuchajcie, jesteśmy w biurze Turbojolity, tutaj na dole na parterze, ale ja Was zabiorę w tej chwili przez całą produkcję, gdzie regenerujemy turbosprężarki. Pokażę Wam te stanowiska, zabiorę Was też na dział pakowania, skąd nasz produkt wychodzi właśnie do Was. Pokażę, jak to działa. Chodźcie. Na to czekałem, let's go. Let's go. Grzegorz, zdradź nam w takim razie teraz tajemnicę, jak się regeneruje turbosprężarki. Tymi rękoma. Słuchajcie, regeneracja tak naprawdę polega na zastąpieniu uszkodzonych części w dość skomplikowanym mechanizmie, jaka jest turbosprężarka, nowymi, złożeniu takiej turbiny od nowa i wyregulowaniu, zapakowaniu i wysłaniu do klienta. Jesteśmy w sercu firmy, na piętrze produkcyjnym. Za nami turbiny już rozebrane, z już częściami czekającymi na instalację. Stanowiska dookoła nas, na których koledzy składają turbiny. W moim ręku obudowa łożyskowania, talerz zamykający, koło kompresji 0074 ze Sprintera. Okej. Słuchaj, zabiorę Cię przez różne miejsca, w których rozbieramy turbosprężarki, pokażę, gdzie wyważamy rdzenie, pokażę, gdzie regulujemy przepływ przez turbosprężarkę, a później zabiorę Cię na dział pakowania i zobaczysz, jak stamtąd wychodzi turbina na zewnątrz. Tak, to mnie interesuje, zatem pójdźmy w takim razie. Szybka regeneracja turbosprężarki. Weź turbinę od klienta, rozbierz ją do ostatniej śrubki, wrzuć wszystko do skrzynki. Opiaskuj, ośrutuj, obróbka powierzchni. Uzupełnij uszkodzone lub brakujące części. Zabierz na dział montażu. Zbuduj rdzeń, wyważ go, zbuduj turbosprężarkę, zainstaluj zawory, sprawdź przepływ. Wszystko się zgadza? Zawieź na dział pakowania, zapakuj i wysyłka z powrotem. Bardzo proste.
Grzegorz, pokazałeś nam, jak wygląda regeneracja turbosprężarki. Zakończyliśmy wątek, że jesteśmy przy pakowaniu, tak? Czyli mamy właśnie ten etap, który nas szczególnie interesuje. Czyli teraz opowiedz nam, jak w ogóle doszło do tego, że założyliście sklep internetowy i co było impulsem do tego, żeby sprzedawać Wasze produkty już za granicę. O, widzisz, sklep internetowy to nie jest takie proste, dlatego że mamy ogromny katalog produktów, tych turbin są tysiące, wymagają one bardzo dokładnych opisów, są przeznaczone do konkretnych modeli silników, do konkretnych samochodów i wyjście, stworzenie takiego sklepu jest naprawdę trudne. Zdecydowaliśmy się na sprzedaż przez platformy, ponieważ takie platformy jak Amazon, eBay są uzbrojone w bazy danych, które pozwalają na podpięcie naszego produktu, naszej turbosprężarki ze specyficznym oznaczeniem do ich katalogu w taki sposób, że klient tej platformy może na przykład sobie wyszukać turbosprężarkę do Mondeo trzeciej generacji, taki rocznik, taka pojemność silnika i z nas znajdzie. To zdecydowanie ułatwiło nam wyjście z produktem do klienta indywidualnego. To naprawdę było dla nas ważne. Dobra, wspomniałeś Amazon, wspomniałeś eBay. Czy jeszcze jakieś platformy marketplace'owe są, na których sprzedajecie własne produkty? Jasne. Słuchaj, Kaufland, nowa platforma dynamicznie się rozwijająca, która nas otwiera na 4 rynki w tej chwili, a niedługo jeszcze dołożą Włochy i Francję. Dokładnie. Bardzo specyficzna w obsłudze, ponieważ wszystkie produkty tam wyglądają mniej więcej tak samo, tak? Nie masz indywidualnych szablonów, ale za to możesz o wiele szybciej stworzyć taką ofertę niż na eBayu albo Amazonie. Carrefour, Hood, czyli taki mały niemiecki eBay, który też jest specyficzną platformą, a zaczyna się sprzedaż tam gwałtownie zwiększać. No właśnie, a jak mielibyśmy się zatrzymać na tym wątku Hooda, bo to jest rzeczywiście bardzo niszowa platforma. Kto u Was się tym zajmuje, że w ogóle doszedł do takiego wniosku, że słuchajcie, może zaczniemy sprzedawać na Hoodzie? Czy macie jakby własny dział tutaj, taki, który się zajmuje tą sprzedażą zagraniczną? 2 piętra wyżej, Okej. bo jesteśmy na poziomie 0. 2 piętra wyżej mamy dział obsługi klientów jakby tych internetowych, jak my to mówimy i rzeczywiście, wiesz, korzystamy z narzędzi, które ułatwiają nam wyjście na te platformy, z takiego popularnego polskiego narzędzia BaseLinker, który dzięki różnym integracjom pozwala nam wyskoczyć na zewnątrz z naszym produktem. Więc nie jest to tak straszne, jak mogłoby się wydawać na początku, że ojej, tyle platform, tyle będzie pracy. Owszem, jest jej dużo, bo trzeba się do tego dobrze przygotować, szczególnie z tak trudnym produktem, ale mając odpowiednie narzędzia, da się to zrobić. Dobra, to mamy marketplace'y, a teraz powiedz, na jakich rynkach jesteście i jak to wygląda, jeżeli chodzi o wolumeny Waszej sprzedaży zagranicznej? Rynek to jest pół Europy. Okej. Pół, byłoby źle powiedzieć, gdybym powiedział cała, ale okej. Niemcy, Francja, Włochy coraz więcej, Austria, oczywiście tutaj nasi sąsiedzi na południu, czyli Słowacja i Czechy, ale wiesz, Holandia, Szwecja też trafiamy tam. Okej, a wolumenowo jak to wygląda? Ile wysyłacie takich produktów miesięcznie? Takich indywidualnych paczek, stąd z tego działu w maju na przykład wyszło około 400. Tak? Okej. Mogę Ci powiedzieć taki mały sukces nasz wewnętrzny. Udało nam się wytworzyć pewnego dnia tyle paczek, że dostawczak kuriera po prostu się skończyło mu miejsce i musieliśmy załadować naszego sprintera tak do połowy, pogoniliśmy na hub i dołożyliśmy tych paczek. To oby jak najwięcej takich dni w takim razie, tego mogę na pewno życzyć. Staramy się. To powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś na backstage'u naszej rozmowy, że przez Marketplace sprzedajecie większość Waszych produktów niż przez www. Powiedz, skąd taka zależność? Co przede wszystkim dlatego, że na marketplace'ach są obecni klienci. To jest bazar, tak? Jak w centrum miasta i tam klienci szukają dla siebie produktów. Klienci nauczyli się, że w tym samym miejscu mogą kupić jak w dużym markecie praktycznie wszystko, tak? Wchodzisz dzisiaj rano, żeby kupić karmę dla kota, ale wiesz, dostajesz telefon od swojego mechanika, turbina jest do wymiany. Taka duża platforma umożliwia Ci znalezienie tej turbiny, tak samo jak byś szukał tej karmy. Więc klienci kupują w jednym miejscu, a my chcemy być obecni tam, gdzie oni są. Dobra, to jest zrozumiałe. A największe wyzwania, jeżeli chodzi o sprzedaż zagraniczną, o tą sprzedaż cross-borderową, co to takiego było? Słuchamy.
Jeśli chodzi o takie naprawdę wyzwania, zawsze komunikacja. Komunikacja z klientem jest absolutną podstawą. Przede wszystkim musisz zrozumieć jego potrzeby. Klienci pytają nas, czy mamy turbinę do ich samochodów. My potrzebujemy od nich szczegółowych informacji, jaki to jest samochód. Coś więcej niż, że tylko czerwony Ford, ale zawsze przyda nam się numer VIN, jakaś informacja o pojemności silnika. To wszystko rozwiązuje nam jakby już zanim uruchomimy na niego produkcję i regenerację turbiny, wiemy dokładnie, która ma być. Unikamy jakiegoś takiego rodzaju już w tym momencie problemu, że wysłalibyśmy nie tę, którą chce dostać. Więc komunikacja to jest absolutna podstawa. Okay. Słuchaj, gdy już zregenerujemy turbinę, a z tym sobie radzimy dobrze, to musimy jeszcze ją później odpowiednio zapakować, bo inaczej wysyła się paletę turbin, a inaczej wysyła się jedną w paczce, która może się przecież obracać. Cały ten dział jest temu poświęcony. Turbiny są wyposażone w elektroniczne zawory regulujące przepływ coraz częściej. Są bardziej precyzyjne, ale taki zawór ma plastikową obudowę. Trzeba go zabezpieczyć specjalnie, żeby nie uległ uszkodzeniu gdzieś tam przy obrocie paczki. Więc mamy maszynę, która produkuje nam z folii takie naprawdę taką grubą, mocną folię bąbelkową. 2 warstwy na taki zawór przychodzą. Zaklejamy taśmę. Turbina trafia w taki rękaw, albo jeśli klient woli folię stretch. Później do kartonu wrzucamy sobie taką poduszkę wypełnioną folią poliuretanową. Gdy ona stwardnieje, na nią trafia turbina, dokładamy tych poduszek. Ta folia poliuretanowa, pianka poliuretanowa, bądźmy tak precyzyjni, powoduje, że ta turbina już się nie przesuwa wewnątrz tej paczki i żeby ją uszkodzić, to naprawdę trzeba się postarać. My dokładamy wszelkich starań, żeby tych problemów nie było, bo wiemy, że po prostu klient chce dostać towar sprawny. Tak? Czyli podsumuję na pewno temat komunikacji, na pewno temat pakowania, co się w zupełności zgodzę, bo sami to w globalu widzimy. Dopowiedziałeś jeszcze wcześniej zwrot za kaucją, typowo w Waszej branży, jeżeli chodzi o to. Dopowiedz proszę, co miałeś na myśli? Słuchaj, sprzedaż turbin przypomina trochę sprzedaż napojów w butelkach, ponieważ pojawia się kwestia zwrotu butelki. W naszym przypadku jest to używana turbina klienta. Jeśli chcesz mieć dobrą cenę promocyjną, odeślij nam swoją starą turbinę. Tak właśnie wygląda gospodarka obiegu zamkniętego. My pozyskujemy z rynku turbiny do regeneracji, w zamian oddajemy na ten rynek turbiny zregenerowane w naprawdę dobrej cenie, a klienci oszczędzają po prostu pieniądze. Natomiast obsługa na przykład takiego procesu zwrotu tego kaucjowanego produktu przez platformy internetowe jest dla nich, dla tych platform prawdziwym wyzwaniem. Bardzo ważne jest na przykład, to wspomniałem o tej komunikacji z klientem, żeby temu klientowi powiedzieć, jak ten proces wygląda, co jest zwrotem produktu, co jest używanego, co jest zwrotem samej turbiny, którą od nas kupuje, jeśli będzie chciał coś takiego zrobić, bo może. Więc obsługa takiego zwrotu ze strony platformy jest dla nas naprawdę wyzwaniem, z którym sobie już poradziliśmy, ale rzeczą, którą musimy cały czas pilnować. Czyli obsługa klienta i dopasowanie tego procesu też zwrotu konkretnie w Wasz produkt, konkretnie w Waszą niszę. Dobra, to teraz pytanie może trochę z innej strony. Największa wtopa, jeżeli chodzi o sprzedaż zagraniczną. O, wtopa. Słuchaj, myśmy wiedzieli, zanim zaczęliśmy tą sprzedaż tak naprawdę dużą skalę, to myśmy wiedzieli, co będzie wtopą. Wtopą będą straty w wyniku złej kalkulacji kosztów. Wiesz, mamy policzone, ile kosztuje nas regeneracja turbosprężarki, ile kosztują te wszystkie robocze godziny. A co dalej, gdy już skończymy z tą turbiną? Dochodzą koszty pakowania, dochodzą koszty wszystkich materiałów, które musimy tutaj wyposażyć w ten dział, robocze godziny pracowników, koszty wysyłki, które są zależne od masy, wolumenu paczki, ilości paczek również. Co więcej, zawsze trzeba zaplanować sobie jakiś pewien zapas procentowy tych kosztów, że one mogą się zmienić, tak? Jak masz duży wolumen przesyłek, wysyłasz ich kilkaset miesięcznie, załóż sobie, że gdzieś będą jakieś korekty tych cen. To jest bardzo ważne. Wiesz, jak udało nam się uniknąć największej wtopy? Jestem bardzo ciekaw. Słuchaj, wtopą są straty. Przygotowaliśmy sobie specjalny kalkulator, zanim zaczęliśmy sprzedawać, który wyliczał nam cenę sprzedaży tak, żeby tych strat nie było. Uwzględniliśmy koszty pakowania wszystkich materiałów, roboczo-godzin, które są na to poświęcone, koszty wielostopniowych prowizji na platformach sprzedażowych, które są zależne od ceny produktu. Wliczyliśmy marżę, którą chcemy mieć na danym produkcie.
i w efekcie uzyskaliśmy końcową cenę sprzedaży w taki sposób obliczoną, żeby tej straty nie było. Więc gdy już wychodziliśmy na platformę z naszymi produktami w ściśle określonej cenie, mieliśmy ją tak skalkulowaną, żeby uniknąć strat. Więc wiedzieliśmy, że to będzie nasza największa wtopa, ale uwierz mi, zdarzają się sytuacje, których tych wtop się nie da uniknąć. Taki przykład. Zintegrowaliśmy naszą ofertę z platformami przez Baselinkera z dużą hurtownią motoryzacyjną. Wszystko działało świetnie. Nagle oferujemy tysiące różnych produktów, klienci je kupują. O godzinie 1 w nocy następuje aktualizacja, przeładowanie cennika. Z jakiegoś powodu zamieniły się ceny wejściowe brutto na netto. Te produkty nasze stały się tańsze. Lawinowy wzrost zamówień, ale w znacznie niższej cenie. O godzinie 6 rano, gdy przyszliśmy do firmy, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że mamy naprawdę dużo zamówień, których no po prostu już tracimy pieniążki. Udało nam się to rozwiązać. Od strony informatycznej błąd został wycofany. Z dostawcą nie było żadnych problemów, a klienci otrzymali produkty, które zamówili. Jednorazowa akcja, ale była to naprawdę dobra lekcja. Bardzo fajnie, że w ogóle poruszasz temat obliczeń i przygotowania się przed tą To ekspansją, są absolutne ponieważ podstawy. Musisz to zrobić, zanim zaczniesz sprzedawać. tu pełna zgoda, ponieważ to już jest kolejny odcinek, w którym nasz kolejny gość mówi o tym, że żeby dobrze złapać się ze sprzedażą zagraniczną, trzeba to przede wszystkim dobrze policzyć, więc fajnie, że ten wątek poruszyłeś. Grzegorz, a powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo nie wymieniłeś rynku Wielkiej Brytanii po Brexicie, jak ten rynek ma się u Was? Po Brexicie rzeczywiście zostało to odcięte. To Okej. muszę przyznać. Sami się odcięli, sami tego chcieli. Ale zobacz, byliśmy ostatnio na targach w Birmingham motoryzacyjnych. Okazało nam się nawiązać trochę kontaktów z firmami turbiniarskimi, bo tak się określamy. Jesteśmy turbiniarzami. Okazuje się, że w tych firmach pracuje wielu Polaków. Wiesz, mamy ten dryg w rękach, po prostu potrafimy naprawiać części. I udało nam się złapać kilka fajnych kontaktów. Rozmawialiśmy o tych właśnie kosztach dodatkowych, jakie są związane z transportem towaru przez kanał La Manche. Te koszty rzeczywiście istnieją, okazuje się, że te firmy mają to doskonale opanowane. Nagle stajemy się dla nich dobrym dostawcą. To jest jedynie kwestia nawiązania połączeń po prostu i produkt zaczyna płynąć, a pieniądze z powrotem do nas. Czyli widzę, że tu taka przestrzeń i takie plany na ten rynek Jest UK. i rzeczywiście jest tam dla nas miejsce. Dobra, a nawiążmy sobie jeszcze do tych zwrotów. Jakaś historia najdziwniejszego, najśmieszniejszego zwrotu zagranicznego? Albo z czym się mierzycie, jeżeli chodzi w ogóle o zwroty zagraniczne? Wiesz, mierzymy się z obsługą tych kaucji, natomiast jeśli chodzi o zwroty takie, to nigdy nie są śmieszne historie, ale jeśli chodzi o dziwne zwroty, słuchaj, mieliśmy okazję wysłać tak zwaną stację klimatyzacji, czyli urządzenie do nabijania klimy. Klient ma prawo zapoznać się z produktem, zdecydował się zrobić zwrot, ale odesłał jedynie kruciec przyłączeniowy, a na platformie zgłosił, że całą stację. Czyli bardzo popularny temat. Zdarzają się niestety takie historie. Dzięki dobremu kontaktowi z platformą udało się to wszystko łatwo rozwiązać. Wiesz, stacja jest wielkości lodówki, zwinięty kabel jest mniej więcej taki. To jest różnica. A jaki odsetek w ogóle macie zwrotów? Relatywnie niski, ale staramy się to właśnie unikać tego typu sytuacji ze względu na to, że najpierw przykładamy się do odpowiedniej komunikacji z klientem, ale słuchaj, to się zdarza. Jeśli produkujesz 2000 turbosprężarek miesięcznie i duża część jest wysyłana właśnie do klientów indywidualnych, to ten procent zwrotów to jest kilka procent. Tak, ale po uwzględnieniu, że to było z 2000 sztuk, to nagle okazuje się, że to jest zawsze kilkanaście. Grzegorz, jakie problemy rozwiązuje Wam współpraca z nami, czyli z Global24? Słuchaj, jesteśmy w naszym magazynie turbosprężarek, tak? Jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Przede wszystkim Global rozwiązał nam problem z szybkim wyjściem tych turbosprężarek do klienta, kiedy już je zregenerujemy. Jeden dzień szybciej. Global dostarcza na rynek niemiecki równie szybko towar do mojego klienta, tak jakby zamówił on w lokalnej firmie zlokalizowanej 200 km gdzieś od niego. Dla tego klienta nie ma różnicy. A wspomniałem Ci wcześniej, że sprzedajemy przez platformy internetowe. Pozycjonowanie naszych ofert zależy m.in. od czasu dostawy, więc ten czas ma dla nas duże znaczenie.
Okej, czyli tak mogę trochę sparafrazować, że tym czynnikiem takim przyciągającym jest rzeczywiście ten czas dostawy, o którym opowiadasz, że ma to olbrzymie znaczenie, Dla szczególnie naszych klientów, właśnie tak. dla tego klienta końcowego, czyli jakby jest eliminacja tej bariery pod tytułem wasz konkurent na rynku niemieckim versus wy wysyłający z Polski. My jesteśmy tym czynnikiem, który wam to ułatwiamy, że rzeczywiście to konkurowanie jest po prostu na równych warunkach. Tu się Dokładnie zgodzisz. Dobra. Odra nie jest granicą. Odra nie jest granicą. A jeszcze adresy zwrotne, bo tu też wspomniałeś wcześniej o tym, że oczywiście. jest to też istotny element. Kiedy jesteś na który platformie przemycacie. sprzedaży internetowej, musisz udostępnić na niej adres zwrotny, po to, żeby ten proces zwrotu towaru, do którego klient jest uprawniony, był prawidłowo obsługiwany. Jeśli udostępnisz lokalny adres niemiecki i platforma go zarejestruje, koszty obsługi takich zwrotów są zdecydowanie mniejsze, zarówno dla nas jako dostawcy, jak i dla klienta. Więc jest to naprawdę duża wygoda, a przy okazji zwroty wracają do nas jednym kanałem tak naprawdę, tak? Razem w jednej grupie kilkanaście paczek. Tak, tu się zdecydowanie z tym zgodzę, bo ten temat zwrotów, szczególnie właśnie przez takie platformy jak Amazon, jest na razie trochę też mało poruszane i to nawet mogę zachęcić trochę do tego, że już w najbliższym czasie nawet jako Global będziemy robić kampanię o tym i będziemy o tym szerzej opowiadać. To, co ujęłeś na samym końcu, czyli posiadanie tego lokalnego adresu dla klienta końcowego w jego kraju, to jest dla Was też mniejszy koszt. To jest mniej stresu po prostu. Mniejszy Tak, i koszt, mniej stresu, mniej nie? problemów. Tak? Słuchaj, przede wszystkim klienci, którzy chcą od nas turbosprężarkę, chcą ją dlatego, że mają jakiś problem. I my nie chcemy im dokładać kolejnych problemów. Okej. My chcemy je zdjąć. Auto stoi w warsztacie u mechanika na podnośniku. To ma znaczenie, jak szybko ta turbina do niego trafi i jak wygodnie zostanie obsłużony. Jeśli platforma sprzedażowa rozwiązuje mi wiele problemów, ja nie chcę dokładać kolejnych. To chyba jest bardzo ludzkie, bo sam oddając auto do mechanika po prostu chcę, żeby było zrobione jak najszybciej. A powiedz jeszcze, Grzegorz, co jest takiego, czym my jako Global Was przyciągnęliśmy, że współpracujecie właśnie z nami? Słuchaj, z naszego lokalnego podwórka, my jesteśmy blisko autostradowej obwodnicy Wrocławia i Zgadza Wy też, więc ta sytuacja, o której Wam wspomniałem wcześniej, że musieliśmy załadować dodatkowo busa dodatkowymi paczkami i podrzucić, żaden problem. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie klient zamawia turbinę, którą mamy już przygotowaną i czekającą na magazynie wyrobów gotowych. Musimy ją tylko spakować, wrzucić do paczki i w tym momencie wrzucamy ją do samochodu, na autostradę, do Was, zrzucamy to na hub i paczka trafia dosłownie do klienta na następny dzień. Zdarzały się takie sytuacje. Okej. Grzegorz, tak powoli zmierzamy do końca. W takim razie powiedz, jakie plany macie na przyszłość jako Turbo Julita, jako biznes, być może coś związanego ze sprzedażą zagranicznego. Słuchamy. Słuchaj, chcemy naprawić naszą stronę internetową i zbudować nową, więc to tak na najbliższy czas. Jako Turbo Julita, jako regenerator chcemy przygotować się na nowy rodzaj produktów, ale to trochę zostawię dla siebie, które to jeszcze będą. Na pewno już tak wychodzimy pod potrzeby naszych klientów i oni chcą kupować coraz więcej nowych części, takich jak części albo zamiennych elementów, takich jak oleje, tarcze, klocki. To, co się sprzedaje na platformach, wyjeżdża od nas do klienta i tych paczek jest coraz więcej, więc to jest ten kierunek rozwoju, który sobie na najbliższy czas zdefiniowaliśmy. Myślę, że tak na kilka lat do przodu to po prostu wejdziemy w zupełnie nowe grupy produktów. A po drąże, dlaczego nowa strona internetowa? Dlatego, że potrzebujemy mieć lepszy katalog naszych produktów. Wspominałem Ci, że one są dość specyficzne, tak? To konkretna turbina pasuje do konkretnych modeli samochodów. Klient musi być odpowiednio poinformowany w opisie, do których nie jest to łatwe zbudować taką ofertę kilku tysięcy różnych turbosprężarek, a tych modeli, jak widzisz tutaj, u nas jest naprawdę dużo. Tak, to robi rzeczywiście duże wow. Grzegorz, to już tak zupełnie na koniec. Turbo Julita posiada najwięcej używanych turbosprężarek w Polsce, prawda czy fałsz? Chcę wierzyć, że to prawda, bo mamy ich blisko 40 000 i cóż, w jednym miejscu nie widziałem więcej. Drodzy słuchacze, tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, gdzie moim i Państwa gościem był Grzegorz Ogrodnik z
Turbo Julity. Jeżeli mierzycie się z podobnymi wyzwaniami bądź problemami związanymi ze sprzedażą zagranicznej, zapraszamy do kontaktu. A ja chciałbym podziękować Ci, Grzegorz, za dzisiejszą rozmowę i życzyć dużo sprzedaży zagranicznej. Dzięki za miłą wizytę. Cześć, Grzegorz. Dzięki. Cześć, do zobaczenia.